Witam wszystkich w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się może nie tyle co tym tutaj widocznym transceiverem ICOM IC703, co pewnymi innymi problemami, które tutaj zauważyłem podczas próby uruchamiania tego urządzenia. Ostatnio sobie takie urządzenie zanabyłem właśnie, żeby pracować w paśmie 70 MHz. O nim jako o urządzeniu nie będę tutaj się wypowiadał, bo nie temu służy film. Ale chciałem Wam pokazać pewną rzecz. Pierwsze, co najważniejsze, różne rzeczy słyszałem, że ten czasami nie oddaje pełnej mocy, że są jakieś właśnie problemy, że ta moc jest zaniżona. No więc postanowiłem sobie po prostu tą moc zmierzyć. I pierwsza rzecz, jaka mi się tutaj rzuciła w oczy na wskaźniku tego urządzenia, który pokazuje w postaci takiego bar grafa napięcie. Teraz jest to trochę nieostre, bo ostrość chciałem skupić na tych dwóch wyższych miernikach. Zauważyłem, że podczas włączenia nadawania, mam nadzieję, że będzie to widoczne, to napięcie mocno spada. I tak nie za bardzo wiedziałem, o co chodzi. No, w tej chwili niewiele spadło, bo moc była ustawiona na niski poziom, ale już mówię, o co konkretnie tutaj biega. Podpiąłem dwa mierniki do zasilacza. Ten miernik tutaj pokazuje napięcie na zaciskach zasilacza. Ten jest wpięty z tyłu, tutaj na zaciski złącza i on mierzy napięcie, jakie wychodzi z kabla zasilającego do tego transceivera. Transceiver jest zasilony poprzez filtr, który w komplecie dostarcza ICOM. Także od początku w tym układzie go podłączyłem. No i zobaczmy tak z ciekawości, jakie moce ma ten transceiver i jak się zachowuje tutaj, jeśli chodzi o spadki ewentualne napięć ten przewód. W tej chwili mam ustawione pasmo 80 cm, przepraszam, 80 metrów. Moc dajmy na, nie kompresja, tylko moc dajmy na 50%, czyli powinno być 50 W. Emisja nie LSB, tylko FM, no bo chcemy, żeby coś nam z tego urządzenia wyszło. I tak jak powiedziałem, napięcie na zaciskach, napięcie zasilające, tutaj pomiar mocy w watach bezpośrednio na podpiętym do wyjścia tego urządzenia, wyjścia tego transceivera sondzie Anritsu. No i wciśnijmy transmit. No i zobaczmy. Moc 49 W, no czyli by się zgadzało. Napięcie zasilające 13,8. Napięcie na zaciskach 11,9. Czyli w tej chwili mamy spadek 2 V. Czy to dużo? Tak, to bardzo dużo. Prąd pobierany tutaj, który odczytuje na zasilaczu, jest około 12 A. Czyli na kablach gdzieś wydziela nam się 24 W. No to jest bardzo dużo. Tracimy 24 W. Od razu widzimy, że transceiver bardzo ładnie się zachowuje przy niższym napięciu. Wiele urządzeń przy tak niskim zaniżyłoby jeszcze bardziej moc, nie byłoby w stanie oddawać tej pełnej mocy. Tutaj bardzo ładnie to chodzi. No zróbmy teraz jeszcze jedną próbę. Ustawmy moc na 100%, czyli 100 W. I włączmy na chwilę. Napięcie 11,5, 11,6, moc 82 W. No czyli prawdopodobnie tutaj ta moc jest niższa z powodu tego niższego napięcia zasilającego. Na napięcie mamy 11,7. Prąd w tej chwili jest 12, 14, 16, ponad 16 A, czyli ponad 30 W nam się wydzieliło na tym przewodzie. No i co tu jest przyczyną? Trzeba będzie szybko sprawdzić. Myślę, że taką szybką metodą jest, ja włączę tutaj na chwilę te nadawanie, niech sobie pochodzi na mocy 50 W. Chwilę. A ja tutaj odpalę taki przyrząd jak kamera termowizyjna. Niech on się uruchomi. Urządzenie niech sobie już nadaje chwilę. 50 W, jak widzimy, wychodzi ładnie. Czyli przy tym niższym napięciu jeszcze te 50 W spokojnie idzie.
Urządzenie jest odpalone, tu mi się kamera w tej chwili uruchamia. No i zobaczmy, co tu może być. Z tyłu przy złączu, tu Wam pokażę, nie wiem czy to będzie widać. To jest z tyłu złącze, to co jest jaśniej to jest sztuczne obciążenie. Także tu nie ma problemów, ale patrząc z góry, no będę musiał wyłączyć, już mamy 50 stopni, 80, więc wyłączam nadawanie. To jest ta tutaj, tak, parzy. No, parzy. Ta tutaj puszka, może nie puszka, 2 złącza bezpieczników. Tak, no po prostu są gorące. Problem w tej chwili znaleźliśmy. No i pytanie, co ten problem powoduje? Czy tutaj jest jakieś uszkodzenie tego złącza? Czy ktoś to popsuł? Transceiver kupowałem jako używany, więc nie wiem. Także ja za chwilę po prostu te tutaj złączki rozbiorę i zobaczymy, co się w nich dzieje i będziemy robili kolejne próby, żeby zobaczyć, czy ten transceiver daje nam pełną moc. I leży już tu przed nami te gniazdo bezpieczników, 2 gniazda właściwie, na każdy przewód osobno. No i spróbujemy tutaj zajrzeć do nich. Dobrze, no, już powinno się otworzyć. Jedno mamy otwarte. Chwilę zaglądamy do drugiego i myjmy te bezpieczniki. No, nóżki są gorące. No cóż, w tej chwili trudno powiedzieć. Zaraz zobaczymy jeszcze. Zajrzymy do części, gdzie to się styka z przewodami. Udało się tu już wyciągnąć te gniazda oprawy bezpiecznika. Co tu może być przyczyną? No, może być przyczyną niezbyt dobry kontakt, jeżeli chodzi o zaciśnięty przewód, bo często to się zdarza, nie lubię takich wersji zaciskanych. Może być problem ze słabym kontaktem na zacisku. No i spróbujemy to podłączyć. Może to jakąś inną metodą zrobię. I zobaczymy, gdzie powstaje największy spadek napięcia. Czy to jest kwestia zacisku, czy kwestia niezbyt dobrego kontaktowania tutaj, jeśli chodzi o zaciśnięty przewód. Podłączyłem tutaj przewód masowy ujemny na krótko. Bezpośrednio ze sobą są złączone ze styki bezpiecznika. Druga oprawka została tak jak była. I włączone jest radio na moc 50 W, 50%. I zaraz załączę, spróbuję tutaj pokazać obraz. O, mam nadzieję, że to będzie widać, gdzie jest guzik transmit. Włączam za chwilę. Uwaga, 3, 2, 1. No i widzimy, jak bardzo się grzeją końcówki tutaj. No i też w bezpieczniku. Wydaje mi się jednak w takim razie, że te grzanie, tu jest mniejsze, tu jest większe, jest spowodowane tutaj połączeniami. Tak, tu przewód jest gorący, tu jest zimny, tutaj tak samo. Czyli tak jakby problemem było te połączenie zaciskane. Ja po prostu zaraz wezmę to, zlutuję i tą próbę powtórzymy, zobaczymy, czy spadki napięcia dalej będą takie same, czy to się poprawi. Jak widać, mamy już tutaj złącza ładnie zalutowane. Dosyć sporo cyny to wchłonęło. Spróbuję to założyć. Może mi się uda szybko to zrobić. Nie powinno to być skomplikowane. Jedno weszło, drugie
weszło, zamykamy. Tak samo na przewodzie dodatnim. I zaraz zobaczymy, jaki będzie efekt tej zmiany. To zamknięte, to już zamknięte. Przy okazji wyczyściłem styki bezpieczników. Wkładamy. O, dosyć mocno teraz weszły. I drugi. O, bardzo ciężko. Włączam zasilacz. Widoczne już jest też stanowisko z radiem. Napięcie 13,8 na zaciskach, czyli troszkę większe niż było. Mamy moc, tak jak było, 50%, czyli 50 W. No i zobaczmy, czy po włączeniu nadajnika spadki są takie same. Także uwaga, mamy 13,8, 13,2. No, czyli różnica jest kolosalna. No to teraz sprawdźmy 100% mocy. Uwaga, 13,1 i wskaźnik co pokazuje? 103 W. Czyli radio ma tyle co trzeba i ta zmiana tych tutaj styków z zaciskanych na lutowane rozwiązała problem. I to jest problem występujący powszechnie w przypadku zasilania urządzeń dużym prądem, które pracują przy stosunkowo niskim napięciu, rzędu 12 V. Każda minimalna nawet rezystancja na złączu powoduje spadki. W tym wypadku ta rezystancja, jak ją wcześniej zmierzyłem, miała wartość około 0,19 ohma. 0,19 ohma wydaje się nic. Jednak przy prądzie 20 A 0,19 ohma to jest spadek 3,8 V. Także kolosalny spadek, kolosalne moce wydzielane na takim złączu. Te zaciski raczej były fabrycznie zrobione, także mamy kolejny przykład, jak można popsuć coś takiego. Ogólnie gniazda bezpieczników na przewodach do zasilania radiostacji są najczęstszym powodem występowania dużych spadków napięcia. Będę pokazywał w następnym filmie bardzo stary przykład i stare urządzenie ICOM 910, gdzie napięcie jest bardzo istotne do uzyskania odpowiedniej mocy i też tam mamy problemy z bezpiecznikami, gniazdami. Teraz tutaj przestawię kamerę i zrobię tak na szybciutko jeszcze pomiar mocy na wszystkich pasmach, żeby sprawdzić, czy to urządzenie w tej chwili pracuje poprawnie. Na 3,5 mega nie było problemu, zaraz sprawdzimy na pozostałych. I się bierzemy już teraz za ostatni szybciutki pomiar mocy. Pasmo 160 metrów. Widzimy miernik mocy, napięcie z zasilacza, napięcie na stykach. Ustawiona moc maksymalna 100 W. 95,6, 13,1 V. Pamiętajmy, że sonda podpięta mierzy od 10 MHz. Od 3 mniej więcej te pomiary są dobre, od 5 no już można powiedzieć, że różnice są na poziomie tam 0,2 decybela. Także tutaj to może być błąd pomiarowy ze względu na tą sondę. I lecimy dalej. 3,5 mega, 104 W, 13,1, 7 mega, zmieńmy na FM, moc 100 W. O, przepraszam, tu jest, tam nie zauważyłem, bo włączony tuner, więc to trzeba wyłączyć. SWR 0 teraz jest 104 W, 12,9, czyli więcej prądu tutaj pobiera. 10 mega, tuner wyłączony. FM 105 W, 14 mega, tuner wyłączony. FM coś tutaj jest nie tak. Jestem poza pasmem, przepraszam. 105 W, 18 mega,
też około 105. Lecimy dalej, 21 MB. 105, 104, różnica niewielka, 24 MB. 103, tu ciuteńka nam spada, ale różnice są nieznaczne. Cały czas jesteśmy w specyfikacji. 28 MB, 103. Spadek jest 0,8, czyli biorąc pod uwagę długość tych kabli, ten filtr, który jest tutaj, jest to spadek normalny, 50 MB. Jest moc skręcona, 104 W i pasmo. To już mamy tutaj z guzika. O, coś tutaj, bo to nie ta pamięć, dobra, 70 MB, moc 100%, 52 W. No 70 MB, te radio ma 50 W, jak pamiętamy. Także wszystko tutaj jest ok. Czyli radio przeszło tutaj test mocy, ma taką jak trzeba, czyli 100 W na pasmach od 1,8 do 50 MB i 50 W w paśmie 70 MB, czyli funkcjonuje poprawnie. Spadki napięcia sięgają 0,8 V, więc to jest jeszcze do przeżycia. Myślę, że tutaj nic to nie będzie się nam działo, także można to używać. I no już wiecie, co było przyczyną, także niestety tutaj te złączki, zaciskane elementy spowodowały akurat w tym wypadku problem. Nie jestem zwolennikiem zaciskanych tutaj złącz. Trzeba to robić bardzo dobrze, jeżeli chcemy, żeby funkcjonowały. No tu widać, komuś się nie udało. Jeszcze na koniec wezmę zaraz tutaj, zajrzę do środka tego filtra z ciekawości, co on w środku tam w sobie ma. No i szybko rozbierzmy ten filtr. Zerknijmy, co on ma w środku. Chyba nie był jeszcze rozbierany, przynajmniej tak mi się wydaje. Zobaczymy, co to za wspaniała konstrukcja. Z tego co kojarzę, ten filtr jest dołączany do wersji tylko europejskich. No i ICOM twierdzi, żeby to z tym filtrem podłączać. No co mamy wewnątrz? No standard. Nic nadzwyczajnego tutaj, jak widać, nie ma. Mamy dwa toroidy, przez które zawinięte są przewody zasilające i wyprowadzony z obudowy przewód do podłączenia do wspólnej masy, czyli zwykły filtr, który stosujemy i montujemy na kabelkach w różnej postaci, czy to w postaci ferytów, czy też właśnie przepuszczając przez takie rdzenie. Tu jest to po prostu dodatkowo zamknięte w obudowie i dorzucone są nie jeden, a dwa toroidy. No i tutaj też jest istotne, jak widzicie, wszystkie połączenia są zaciskane. Mam nadzieję, że troszkę lepiej niż tam. Na pewno one też powodują nam jakieś spadki. Ale w tej chwili te spadki są na tyle nieduże, że spokojnie możemy to zostawić i używać. Także filtr przydatny i warto go w takim urządzeniu zostawiać, czy to pracujemy gdzieś w terenie, czy w domu. Na pewno nie zaszkodzi, a pomoże. Że to tyle w tym filmie. Myślę, że parę uwag się przyda, na co zwracać uwagę, o czym pamiętać w momentach, gdy mamy do czynienia z urządzeniami o dużym poborze prądu, a może ci, którzy też mieli problemy z tym kablem, albo nawet nie wiedzieli, że te problemy mają, no bo jednak urządzenie pracuje, tylko nadaje mniejszą mocą, sobie teraz te problemy rozwiążą w prosty sposób, ładnie zalutowując te zaciskane tutaj złącza, ewentualnie wymieniając na bezpieczniki, tak jak ja to robię, wymieniam na bezpieczniki płytkowe w takiej to obudowie, które są tutaj jednak dużo lepsze niż tego typu bezpieczniki samochodowe. Także dziękuję za uwagę, zapraszam do komentowania, lajkowania,
polubienia profilu, obserwowania i do oglądania kolejnych moich filmów, jakie tutaj zamieszczę. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.